W ramach podsumowania zobaczmy jeszcze na zbiorcze zestawienie zmian lepkości dla 15 testów z silnikami hybrydowymi, jakie można wyciągnąć wnioski. Na dołączonym zdjęciu można zauważyć, że w okresie zimowym w silniku gromadzi się wilgoć, wiosną ten efekt prawie nie występuje. Tutaj warto nadmienić, że jeśli chodzi o serwis olejowy, to producent przewiduje wymianę oleju co 30 tysięcy kilometrów lub co 2 lata, mimo informacji o docieraniu zawartej w instrukcji samochodu. Witajcie w kolejnym odcinku na kanale R2D. Bohaterem tego odcinka będzie prezentowany samochód Renault Captur drugiej generacji z hybrydowym układem napędowym bazującym na silniku benzynowym 1.6, 145 koni mechanicznych, przebieg 21 tysięcy kilometrów. Wyniki prezentujemy na tle innych odcinków, w których występowały również hybrydy. Jak się okazuje, można wyciągnąć z takiego zestawienia kilka ciekawych wniosków, które przedstawię na końcu filmu. Cel główny odcinka to sprawdzenie, w jakiej kondycji jest olej, który pracował w tym samochodzie. Inicjatorem tego eksperymentu jest Grzegorz. Na ekranie prezentuje podstawowe informacje o nim, jego wiek, miejsce zamieszkania oraz preferencje dotyczące wymiany oleju silnikowego. Do laboratorium R2D trafiła taka oto przesyłka. W środku znajduje się kartka z informacjami od Grzegorza. Do części z nich wrócimy za chwilę. Paczka dodatkowo zawiera dwie próbki. Próbka numer 1 to olej świeży, kilka informacji na opakowaniu, reszta szczegółów za chwilę. Próbka numer 2 to olej przepracowany po przebiegu 5167 km. Do samochodu zalany został olej Elf Full Tech R w klasie lepkościowej 5W30. Klasy jakościowe oraz aprobaty wpisujemy do tabeli zbiorczej. Nie było stosowanego żadnego dodatku do oleju. Jeśli chodzi o instrukcję obsługi i część powiązaną z olejem silnikowym, to wygląda to następująco. Tutaj warto nadmienić, że jeśli chodzi o serwis olejowy, to producent przewiduje wymianę oleju co 30 tysięcy kilometrów lub co 2 lata, mimo informacji o docieraniu zawartej w instrukcji samochodu. Grzegorz uważa, że to przesada. W poprzednich samochodach starałem się wymieniać olej co 10 do 12 tysięcy kilometrów, a w tym wymieniam częściej. Badanie wykaże, czy słusznie, napisał w swoim liście. Przebieg badanego oleju to 5167 km, 15% eksploatacji to miasto, dominują odcinki przekraczające 20 km, olej eksploatowany przez 5 miesięcy. Tutaj w tym obszarze Grzegorz dodaje, że nie stosuje płukanek ani dodatków do oleju czy paliwa, nie wykonuje dolewek oleju, bo raczej go przybywa niż ubywa. Eksploatuje samochód w 85% na drogach krajowych, prędkości 80 do 100 km na godzinę i 15% w mieście. W ramach dodatkowych informacji Grzegorz napisał tak. Samochód kupiony jako nowy w marcu 2024. W Capturze pierwszą wymianę oleju przeprowadziłem już przy przebiegu 1900 km ze względu na okres docierania i sugestie serwisu Renault. Pracownik ASO poinformował, że nie mają informacji, jakim olejem są zalewane silniki w fabryce oraz że w Polsce serwis Renault w ramach przeglądów stosuje olej Renault Castrol 5W30 Spec z normą RN17 i taki został zastosowany. Drugą wymianę zrobiłem już przy przebiegu 5640 km. Na oleju 3740 km było, ponieważ po tak niewielkim przebiegu olej zrobił się czarny i bardzo intensywnie pachniał benzyną. W ramach eksperymentu zmieniłem olej na Elf Full Tech R 5W30 RN17, mając nadzieję, że będzie lepiej. Trzecią wymianę zrobiłem przy przebiegu 15 927 km, na oleju było 10 287 km, ponownie zastosowałem Elfa. Czwartą wymianę oleju przeprowadzam przy przebiegu 21 094 km, 5167 km na oleju, pracował 5 miesięcy i taką próbkę przesyłam do badania. Jest to Elf Full Tech R5W30, próbka świeża i przepracowana pochodzą z tego samego opakowania. Zauważyłem, że produkt Elfa ciemnieje później, więc albo jest lepszy, albo silnik się dotarł. Na dołączonym zdjęciu można zauważyć, że w okresie zimowym w silniku gromadzi się wilgoć, wiosną ten efekt prawie nie występuje. Przy tej wymianie zdecydowałem się wrócić do oleju stosowanego przez autoryzowany serwis i sprawdzimy za kilka miesięcy, czy Castrol starzeje się szybciej niż Elf. Ogólnie samochodami marki Renault jeżdżę od prawie 20 lat i pierwszy raz spotykam się z ponadnormatywnym starzeniem się oleju.
W sumie po prześledzeniu odcinków prezentowanych na kanale R2D doszedłem do wniosku, że to norma we współczesnych jednostkach napędowych i wypada się z tym pogodzić. Wyniki testu posłużą mi do wskazania, po jakim przebiegu warto wymienić olej, by wydłużyć okres sprawnej eksploatacji. Przechodzimy do badań laboratoryjnych. Najpierw pomiar oleju świeżego, w drugiej kolejności próbka oleju przepracowanego, w tle podczerwień. Zapraszam do wspólnego eksperymentowania. Lepkość dla oleju świeżego jest następująca: 71,9 mm² przez sekundę w 40 stopniach oraz 12,2 w 100 stopniach. Wskaźnik lepkości wynosi 169. Porównujemy ten wynik do deklaracji producenta. Obserwujemy bardzo wysoką zgodność w stosunku do lepkości w temperaturze 100 stopni Celsjusza oraz umiarkowaną w niższej temperaturze. Przechodzimy do pomiaru lepkości oleju przepracowanego. Zapraszam. Lepkość dla oleju przepracowanego jest następująca: 53,8 w 40 stopniach oraz 10,2 w 100 stopniach. Wskaźnik lepkości wynosi 181. Otrzymujemy zatem minus 25% zmianę w niższej temperaturze i minus 17% zmianę w temperaturze 100 stopni Celsjusza. W odniesieniu do innych hybryd było podobnie, ale nie w każdym przypadku. Wrócimy do tego w podsumowaniu. Przechodzimy do kolejnego etapu badań, test bibułowy. Eksperymentujemy w oparciu o dwie bibuły chromatograficzne. Zobaczcie, jak wyglądała aplikacja kropli na test oraz kilka zdjęć robionych po określonym czasie. Oglądamy plamę z różnych perspektyw oraz przy wykorzystaniu dodatkowego podświetlenia. Najpierw pierwsza plama. Bardzo rozmyte granice, centralna część jest żółto-brązowa, ale nie jakoś szczególnie mocno. Zewnętrzna strefa jasna i szeroko rozlana, można dostrzec poszarpania na strefie rozpraszania. Tak duża dyfuzja oleju może sygnalizować rozcieńczenie paliwem lub zubożenie pakietu dodatków lub ich degradację w wyniku eksploatacji. Druga plama, bardzo wyraźna struktura koncentryczna, ciemniejszy środek, jaśniejszy pierścień, dobrze zaznaczona granica poszczególnych frakcji. Ogólnie test bibułowy oceniam na środek skali. Przechodzimy do podczerwieni, rejestrujemy widma, przyglądamy się otrzymanym wynikom, porównujemy widmo oleju świeżego z widmem dla oleju przepracowanego. Następnie generujemy widmo różnicowe, żeby sprawdzić, w jakim stopniu olej zdegradował z punktu widzenia zmian parametrów chemicznych. Analizując widmo różnicowe, do podkreślenia są nagromadzone zanieczyszczenia, zakres spektralny 300-3600. Ogólnie stan poszczególnych parametrów jest akceptowalny bądź do obserwacji, degradacja dodatków jest już bliska granicy czerwonej. Podsumowując, podczerwień i test bibułowy to stan względnie akceptowalny, natomiast zmiana lepkości mocno obniża wartość syntetycznego miernika, który dla tego oleju ma wartość 77%, co sugeruje, że w tego typu silnikach, przy tego typu eksploatacji, przy takim, a nie innym oleju, wymiana mogłaby być realizowana co 5000 km. W ramach podsumowania zobaczmy jeszcze na zbiorcze zestawienie zmian lepkości dla 15 testów z silnikami hybrydowymi, jakie można wyciągnąć wnioski. Proponuję zrobić małe grupowanie. Grupa pierwsza, bardzo silny spadek lepkości, powyżej 25%. Są to takie odcinki jak 127, 165, 274, 252, 288 oraz 275. Co je łączy? Nowoczesne silniki benzynowe, często turbo, downsizing lub hybryda, styl jazdy, dominacja odcinków poniżej 10 km, często w ruchu miejskim. Jakie wnioski? Wysoka temperatura pracy i częste zimne starty przekładają się na silne rozcieńczenie paliwem plus utlenianie i rozpad dodatków.
Grupa druga, umiarkowany spadek lepkości w granicach od 15 do 25%. Tutaj są to odcinki numer 26, dwie próbki i 71 i to jest ten sam samochód w różnych etapach badań. Toyota Corolla T z napędem hybrydowym, olej klasy 0W16. Styl jazdy miasto lub trasy mieszane, jednak dominują odcinki poniżej 10 km. Jak i tutaj mamy wniosek, nawet przy świeżym oleju hybryda z częstym uruchamianiem silnika spalinowego generuje sporo kondensatu. Co tutaj warto podkreślić, oleje klasy 0W16, nawet niewielkie rozcieńczenie daje duży spadek lepkości. Grupa trzecia, umiarkowana stabilność, przydział zmian od 5 do 15%. Odcinki z numerami 78, 187, 160, 213, 254. Co je łączy? Styl jazdy mieszany, czasem powyżej 20 km. Rozcieńczenie paliwem nadal występuje, ale jego wpływ jest wytłumiony dzięki lepszej eksploatacji. Oleje zachowują się stabilnie, zwłaszcza w pojazdach z częstymi trasami powyżej 20 km. Grupa czwarta, poniżej 5%, wysoka stabilność lepkości. Jest tu jeden odcinek, numer 249. Co go wyróżnia? Nowy samochód, rocznik 2024, przebieg na oleju tylko 569 km, styl jazdy, trasa powyżej 20 km, mało miejskiej eksploatacji. To jest moja luźna koncepcja grupowania tych wyników i próba znalezienia wytłumaczenia takich, a nie innych zmian. Z pewnością macie swoje przemyślenia, zapraszam do dyskusji w sekcji komentarzy. Dziękuję za wspólne eksperymentowanie, z góry dziękuję za aktywność na kanale, bo jest ona bardzo ważna. Komentarz, łapka w górę, subskrypcja kanału to sygnały dla mnie, że prowadzone eksperymenty spotkają się z waszym zaciekawieniem. Zapraszam osoby zainteresowane udziałem we wspólnym eksperymentowaniu do kontaktu mailowego, znajdziecie go w opisie filmu. Dziękuję wszystkim patronom kanału za wsparcie inicjatywy prowadzenia eksperymentów na platformie YouTube. Wszystkich zainteresowanych zapraszam do tego grona. Do usłyszenia w następnym odcinku. Cześć!